Dzień dobry, witam w kolejnym nowym odcinku. Tym razem znalazłem się na dworcu siebockim, tak w trochę industrialnym stylu. A dlaczego? A to za sprawą tego, że chciałbym otworzyć sezon na drona FPV. Są to drony, a w zasadzie tutaj jest jeden dron, który jest składany całkowicie przeze mnie. Części ściągałem trochę w zasadzie ze Stanów, trochę z Chin, trochę z Polski. No i w tamtym sezonie w zasadzie za dużo nie latałem. No i stęskniłem się za lataniem dronem FPV. Wszyscy latają, dlaczego mam nie latać i ja? No dobra. Nie o to chodzi, żebym chodził za tłumem, ale po prostu już też czuję potrzebę latania czymś innym. Więc ja sobie to rotuję. Raz latam dronem w wersji kinowej z ujęciami, a raz właśnie na GoPro. Także co, sprawdziłem sobie, czy wszystko działa i jedyny, że tak powiem, jedyne wyzwanie, jakie sobie zrobiłem dzisiejszego dnia, to mam tylko te śmigła ze sobą. Nie wziąłem żadnych innych, więc jedna gleba i jadę do domu. Ten odcinek może trwać 3 minuty, no dobra, może 5 z moim długim wywodem, albo może trochę dłużej. No nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę co, no trochę nie latałem, chciałbym się rozgrzać, zobaczyć, czy wszystko działa, jak będę sterować. No, nie wiem, sam jestem ciekawy, co to zaraz się wydarzy. Także no, bez zbędnego pitu zapraszam na odcinek. Standardowo spakowałem się, że tak powiem, pocketowo. Jestem bardzo skompresowany. No, już było strasznie zakurzone. Było, a raczej był ten kontroler strasznie zakurzony. Cóż, zdążyłem naładować tylko jedną baterię. Aha, czasami w tamtym sezonie, no i w poprzednim, niektórzy pytali się, jakiej ładowarki używam. Także używam ładowarki Hota. Mam dwie takie ładowarki, jeżeli jadę gdzieś na przykład kręcić motocykle w terenie, w ogóle cokolwiek jadę kręcić w terenie, gdzie nie mam możliwości podpięcia się do żadnego źródła prądu, to korzystam z mojego powerbanka EcoFlow, do którego się wpinam, no i te ładowareczki ładują moje pakiety. Niektórzy są zdziwieni, że pakiety wytrzymują tylko 3 minuty. Ale to tylko tak jest na początku. Dobra, ja mam dzisiaj naładowane ze sobą dwie baterie, czyli 2 pakiety, mówiąc po firmowemu. I nie wiem, czy wylatam więcej pakietów. Trochę nie lubię tego słowa, ale niech będzie. Bo po prostu zastanawia mnie to, czy dam radę sterować tym dronem. Dawno nie latałem, chociaż jeszcze jedno właśnie, nie tak dawno, bo ostatnio latałem, uwaga, gdzie? W Choczewie. W Choczewie latałem Awatą. No i no wiadomo, Awata to dron FPV, ale no nie taki jak prawdziwi FPV-jarze, tak to się nie odmienia, uznają, więc dobra, takim prawdziwym, składanym FPV-em latam dzisiaj. Już nie mogę doczekać się tego dźwięku śmigieł. Dzium, dzium. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz. Mam kilka takich dronów złożonych i mam je na sprzedaż.
Drony składam tak, jakbym składał dla siebie, bo w zasadzie składałem je dla siebie, bo wkręciłem się bardzo te 2 sezony temu i są na najlepszych podzespołach. Także póki jeszcze są, zapraszam na mojego Instagrama i do wiadomości prywatnej. No, a teraz co? Światło jest, wpinam drona, tam chyba pakiet jest naładowany na 3.8, może 3.9. Zobaczymy, czy to działa. Czy jest bateria w ogóle w kamerze? Nie ma. O, proszę Państwa. Proszę Państwa. Trzeba znaleźć baterię. Gdzieś je zabierałem. Nie. Nie przeżyję tego. Nie. Gdzieś ją zabierałem na pewno. Na pewno gdzieś jest. Na pewno gdzieś jest. To nie jest ta bateria. Widziałeś gdzieś baterię do GoPro? Widziałem, jak zabierałeś. Nie, na pewno jest gdzieś bateria do GoPro. Uff, po krótkiej przerwie bardzo się spociłem, ale jednak hilary to hilary. Tak to jest, jak niektóre rzeczy nie są po prostu na swoim miejscu. A ja lubię mieć porządek, a jak widać ten porządek, no różnie to z nim bywa u mnie. Jak to się mówi, artystyczny nieład. Dobra, najważniejsze jest to, że kamera jest wpięta i razem wspólnie przed monitorami będziemy mogli zobaczyć, co wyjdzie mi z tego latania. Także uwaga. Endek 8. Nie wiem, czy Endek 8 w ogóle tutaj zadziała, ale niech będzie. O, bateria ma 3.8. Tak naprawdę po 2 latach latania nie spodziewam się tutaj niczego wielkiego. No ale okej. Mam nadzieję, że będę potrafić jeszcze włączyć kontroler. O, lata? Yeah. Na razie to muszę w ogóle sprawdzić, czy ten dron łapie wszystko tak, jak potrzebuje, czyli czy nie ma żadnych tutaj przekłamań. Wow. No i trochę za blisko chyba stanęliśmy samochodem, no ale spoko. Dodatkowa adrenalina. Sam z siebie mogę być już zadowolony. Śmigła są. GoPro jest. No latam na 9 teraz. Tu mam rozbity ekran po moich wyczynach ostatnio motocrossowych. Ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że przy takim tutaj metalowym mostku no łatwo gdzieś o coś wyhaczyć i w sumie jak na taką przerwę prawie 2-letnią to jestem zadowolony, że ten lot odbył się bez żadnego wypadku i kolizji. No ale zobaczymy, co dalej. Na razie nie będę ładować tej baterii. Polecę jeszcze na 2, które mam naładowane. To po prostu jest dla mnie rozgrzewka. No i tyle. No fajnie, cieszę się. Dron jeszcze trzeba byłoby go trochę wypidować. Troszkę. Tak jak już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że wielu droniarzy, którzy na początku latają, mi się wydaje, dronami zwykłymi tam jakimiś Mavicami, czy Autelami, czy czymkolwiek innym, przechodzą później na FPV-ki i wcale ja się temu nie dziwię. Jest to inny kąt widzenia, jest to większa adrenalina, większa zabawa, no i jeżeli ktoś ma trochę sprytu, to naprawdę może zostać w tym na dłużej. No dobra, zapinam drona i zobaczymy, co wydarzy się w drugim. Zazwyczaj jest tak, że jak poczuję się już dobrze, no to potem jest dzwon.
Kto tak ma, to niech pisze w komentarzu. Dobra, to chyba czas usiąść. No na razie latam po prostu, no nie chcę się określać jako, no dobra, lamer, boomer, jak to teraz się nowocześnie mówi na kogoś, kto lata zachowawczo. To właśnie ja. Dobra, obstawiam, że śmigła są całe, ale że GoPro padło do reszty. A może nic nie padło. O, to już jest koniec imprezy. Dobra, GoPro nie mogło być bardziej zniszczone. Telemetry lost. No tak. To, co najczęściej się niszczy. Najczęściej niszczy się w moim dronie. No to wiadomo, śmigła to jest standard. Najczęściej niszczą się w sumie filtry ND. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wpadam, że niszczą się filtry ND. No kamera tak samo dostaje po głowie. Tutaj, o proszę, nie wiem czy będzie widać, ale można zobaczyć. To nie jest z dzisiaj, tylko to jest już z jakiegoś tam ostatniego razu. A w zasadzie najbardziej lamersko jak mi się przytrafiło, to GoPro po prostu zbiłem, tracąc zasięg, i ten tylny ekran uderzył mi w baterię. No i tak to się właśnie skończyło. No, szkoda, że nie mam więcej śmigieł, ale może na tych jeszcze da się polatać. Sprawdzamy? Oczywiście, że tak. Na pozycję. Coś tam nie celowałem chyba, nie? Mam nadzieję, że się zapisało, bo kiedyś mi się zdarzyło właśnie tak. Wiem gdzie. Jak jeździłem za pewnym panem na motocyklu, to była taka akcja, że no, gdzieś uderzyłem dronem i jednak GoPro nie zapisało mi materiału. Gdzieś dostało jakiegoś uszkodzenia. Nie wiem co to za uszkodzenie było. Nie zapisało mi pliku i to była wielka szkoda. Chciałem powiedzieć, że nie widzę się w GoPro w przednim monitorze, ale to po prostu może tam coś z ustawieniami jest nie tak, albo już był game over. Dobra, czas się oprzeć. Ok, zobaczymy jak lata to na tych śmigłach. Nie róbcie tego w domu. A propos, zaraz wam... no tak się kończy właśnie. No coś tam da jeszcze radę polecieć. Ale... to takie pitu. Ogólnie dzisiaj tak jest takie latanie, że tak powiem, frywolne. Rozgrzewkowe, rzekłbym. Pik. Coś tam działa. Daje oznaki życia. Najlepsze było to, że kiedyś kupiłem takiego za pierwszym razem w zasadzie drona gotowego. No i
nie miałem żadnego, totalnie żadnego pojęcia o tych dronach. Znaczy, no, oglądałem gdzieś tam w internecie i postanowiłem uruchomić go w domu. No i tak sobie go uruchamiałem, wprowadzałem w ruch te śmigła, ale bardzo latał mi przy podłodze. Aż w końcu stwierdziłem, że uniosę go troszkę wyżej i że polatam sobie tak jak jakimś ze zwykłych dronów, tak jak zwykłego drona, który trzyma po prostu pozycję po GPS-ie. No wiadomo, te drony zazwyczaj nie mają GPS-a, chociaż oczywiście też mogą mieć. No i tak sobie pyrkałem, aż postanowiłem, że podlecę nim pod sufit. No i skończyło się to tak, że ściany po prostu były do gładzenia jeszcze raz i do malowania. Także nie róbcie tego w domu, to nie jest żart, tylko to jest prawda. No nie polecam latania, chyba że ktoś już ma jakieś doświadczenie. Ja nie miałem żadnego i tak oto właśnie skończyły moje ściany. I za pierwszym razem latałem w ogóle na analogu, który tracił zasięg i nie dawało mi to żadnej przyjemności. Wydaje mi się, że jednak cyfra chyba, kurde, na początek jest lepsza, tak mi się wydaje, ale analog może być lepszy dlatego, że jest tańszy w użytkowaniu, czyli jeżeli dron Ci się popsuje, no to porównując, nie wiem, ja latam jeszcze na tych starych Kadaksach cyfrowych, no to koszt jakiegoś nadajnika wizyjnego jest nieporównywalnie, nawet 7-krotnie tańszy niż takiego Kadaksa. Także analog w tym na pewno wygrywa. No, to tyle. Dzisiaj już więcej nie polatam. Nie chce mi się słuchać brzydkiego ryku silników, więc następnym razem przygotuję się bardziej i po prostu wezmę cały sprzęt do wymieniania śmigieł. Tak to się właśnie zdarza, że jak się lata, no to te śmigła się wymienia. I co mogę powiedzieć? No trzeba za każdym razem, może nie za każdym razem, ale trzeba latać w takich miejscach, gdzie nie ma ludzi. Stąd właśnie dzisiaj, mimo że jesteśmy w centrum Wrocławia, to jesteśmy w ustronnym miejscu, gdzie tak naprawdę nie ma nikogo. Najbliżej całego tego drona, no to w sumie byłem ja i Pandu. A nawet uważam, że byłem trochę za blisko, ale wiem, gdzie latać. Jak widać po crashu. Także to jest to. Kolejną rzeczą, w zasadzie istotną dla nowicjuszy, jest to, skąd wziąć takiego drona. Ja osobiście teraz zamawiałbym od kogoś, kto buduje takie drony i na tym zarabia, albo po prostu kupić gotowca w sklepach. Dlaczego punkt pierwszy? A to dlatego, że ludzie, którzy budują drony, zazwyczaj są jakimiś pasjonatami i czasami składają te drony z części różnych producentów i to może dać super efekt. Ta rama na przykład złożona jest z teamu Black Sheep. No tutaj wiadomo, no to jest Kadax, a chyba nawet cała płyta jest tej Speedy'ego. Tak, Speedy B. Silniki T-Motora F60 1950 kV. Nie mówię o sobie, że ja składam to dobrze, ponieważ ja już prawie zapomniałem, jak to się robi. No dobra, takich rzeczy się nie zapomina, ale gdybym mógł polecić, to ja bym tym razem wybrał sobie drona, jakbym się totalnie nie znał, od kogoś, kto się na tym zna, żeby go dobrze złożył i dobrze go wypidował, czyli poustawiał, żeby dron na przykład przy puszczeniu gałek nie spadał na przykład jednym ramieniem w dół. Ja na przykład w swoich dronach tak mam i mam ten problem, że no niestety od tam kilku lat, nie wliczając przerwy, dron opada mi tak. I jakbym nie ustawiał, tak nie działa. No po prostu ja nie znam się zbyt dobrze, ale to nie jest mój zawód. Zawód mam całkowicie inny, a to po prostu zajawka. Niektóre firmy, a w zasadzie większość kluczowych firm na rynku, które zajmują się takimi dronami, składają te drony
ze swoich podzespołów i te drony są w obecnych czasach świetne. Także kupić gotowca i latać. Ale najważniejsze co, jak zacząć, to po prostu kupić sobie jakiś tam symulator i podłączyć do niego kontroler, no i wylatać te, nie wiem, 15-20 godzin, a następnie pójść w plener i latać tyle, żeby nauczyć się latać już na miejscu. Nie na miejscu, tylko żeby nauczyć się latać tyle, a żeby po niego już nie musieć chodzić najlepiej. I co? I tyle w dzisiejszym odcinku. To jest między nami. Dobra, jeszcze jedno. Mam jeszcze jedną małą tajemnicę. A w zasadzie takie moje przemyślenia. Im więcej razy chodzisz po tego drona i wkurzasz się, że on jest w krzakach, że jest na drzewie, że wylądował w rzece czy gdzieś, tym bardziej się starasz, żeby ten dron później nie upadł, bo szkoda Ci wydawać po prostu pieniędzy na kolejne części. Chociaż ten sport wiąże się właśnie z tym, że trzeba wydawać pieniądze na różne podzespoły i różne części, bo na przykład znam przypadki, gdzie ktoś chciał sobie przelutować silnik i spalił całą płytę ESC. No cóż, znowu powiedziałem to słowo? Proszę policzyć wszystkie słowa cóż. Dla kogoś, kto policzy, pierwszy będzie jakiś gadżet reklamowy. No dobra, jakieś pytania, to może kiedyś nagram taki normalny odcinek o dronach, a wydaje mi się, że na sam początek to tyle. Miałem latać i okej, sezon rozpoczęty. Nie wiem, czy z wielkim hukiem. Tak, z wielkim hukiem. MD rozbity. Nara.